Witam. Mamy pełnię. 15 listopad 2024 rok i Księżyc znajduje się w znaku Byka. Właśnie tak wygląda nasz kosmogram. Ale co najciekawsze, jest Uran w koniunkcji z Księżycem, który daje w pewnym sensie atrakcję naszemu Księżycowi, bo zmusza go do postępowania bardzo intuicyjnego, ale też jednocześnie nowatorskiego. Stwarza nowy świat, buduje. Ta pełnia jest pełna realizacji takich historii, o których w historii nie było jeszcze. Czas ten jest czasem pokazanym w przestrzeni astrologicznej jako czas spełnionych naszych marzeń, spełniony naszych wrażeń, ale jednocześnie też kontemplacji, miłości i modlitwie. To tutaj właśnie następuje to wszystko, co tak długo czekaliśmy. To właśnie teraz pokazuje się wielka energia. W dodatku nasz wspaniały władca teraźniejszego znaku Skorpiona, gdzie znajduje się Słońce, jest w opozycji z Marsem. Będzie przez 6 miesięcy, bo będzie od listopada 2004 do marca 2025. Będzie cały czas w tej relacji, która jest tak bardzo istotna dla nas wszystkich, ponieważ w tym momencie będą rozgrywać się najciekawsze rzeczy, które nas dotyczą i nas zobowiązują do tego samego działania w strategii siebie. Bo możemy teraz właśnie otrzymać to, co jest najważniejsze i wykonać te trudne działania, które są tak szalenie istotne, ponieważ trzeba brać pod uwagę, że Mars znajduje się na pograniczu Lwa i Raka i on będzie tutaj swoje dziwne działania pokazywał, a nasz Pluton znajduje się w Wodniku, gdzie będzie dokazywać i pokazywać właśnie te wszystkie historie, które były do tej pory i które miały za zadanie pokazać słabość, a w tej chwili uporządkować to wszystko w pewnych kolejnych historiach, które będą się zdarzać przez właśnie te najbliższe miesiące. To właśnie ta pełnia i opozycja, która jest między Plutonem a Marsem, którym też możemy w pewnym sensie nazwać tak samo, daje nam to zjawisko, które w historii odniesie się ogromnym sukcesem. To dlatego też pełnia jest pokazaniem tego światła, pokazaniem tego wszystkiego, bo Słońce jest dające zarówno jak i ciepło, taki kolor naszemu martwemu Księżycowi. I Księżyc blaskiem swoim wyjaśnia wszystko to, co jest dookoła, te wszystkie rzeczy, te wszystkie błędy, które my robimy. I podnosi naszą ekspresję, zarówno tą, którą nazywamy myślą twórczą, która daje także spojrzenie głębsze gdzieś tam w serce nasze i w naszą duchowość, która jest tak szalenie ważna, a przecież tak bardzo niszczona, ponieważ jest kwestią albo częścią naszego ja i patrzeniem w głąb swojego natchnienia, wezwania, czy też pragnienia
bycia sobą, gdzie to wszystko jest do tej pory dewastowane, ale w tej chwili mamy szansę ogromną zrealizowania właśnie tego, a nie innego rozwiązania, które daje nam właśnie ten moment, kiedy jest to zaufanie do samego siebie i do swojego bycia dzieckiem przede wszystkim kosmosu i poddaniem się reakcji, która następuje powoli, ale jednak konsekwentnie. Konsekwentnie dlatego, że właśnie nów i pełnia są najbardziej strategicznymi punktami. To, co rozpoczęliśmy na nowiu, dzisiaj realizujemy w pełni i mamy szansę. Teraz nasz drogi Pluton, łącznie z opozycją swojej niższej oktawy Marsem, rozpoczyna bal historyczny, który będzie się jawił różnymi aspektami, ale przede wszystkim najważniejszą rzeczą, realizacją swojego planu, który tak kunsztownie był zaplanowany, a został zniwelowany i stworzony plan, który jest planem gwiezdnym. Tym planem, który właśnie epoka wodnika będzie przesączona i on będzie teraz realizował ten czas, który nazywamy przyszłością. Ponieważ właśnie teraz przyszłość będzie zależała od tego nowiu, bo ten nów, który dopiero przyjdzie, będzie pokazywał po kolei właśnie wydarzenia tej pełni. Ta pełnia daje szansę właśnie nowemu spojrzeniu już z nowym nowiem i spojrzeniem głęboko gdzieś w przyszłość, ta przyszłość jest zaznaczona właśnie w tych miesiącach tej ogromnej energii, którą reprezentuje zarówno jak i Pluton, tak i Mars, siłowego działania tego wszystkiego. Dlatego też czas ten jest poświęcony ogromnej odwadze i ogromnej historii. Historii, którą sami żeśmy sobie zgotowali, a planetarny układ będzie tworzyć swój niezapisany scenariusz, który jest bardzo ważnym scenariuszem, dlatego że on jest zgodny z planetami, które wyznaczają odpowiednie aspekty i odpowiednie sugestie. Kosmos jest wielką maszyną, której nie wolno się przeciwstawiać, bo kosmos wymaga od nas lojalności i sumienności i niczego więcej. Także zapraszam na dalsze części, a przede wszystkim zostawiam Państwa z tą drogą do światła, do Boga, by było w nas jak najwięcej i cieszmy się, że tak, a nie inaczej rozgrywa się ten kosmiczny szachmat historii. A to, co się dzieje, jest najpiękniejszą rzeczą, jaka jest. Czyli dokładnie pełnią spełniającą nasze pragnienia, życzenia. A najważniejszą rzeczą jest w tym wszystkim miłość. Miłość, która jest wszechwładna, przede wszystkim do Boga. Do zobaczenia.